No dobra, już mniej więcej jesteśmy zdecydowani, po co robimy sobie ten pierwszy tatuaż. Wiemy, jak skutecznie i poprawnie podejść do tego pierwszego tatuażu oraz ile mniej więcej nas to będzie kosztowało. Ale kto będzie to wszystko wykonywał? Jak znaleźć tą jedną osobę lub tych parę osób, którzy poprowadzą nas tą ścieżką i tą przygodą tatuażową bezpiecznie i tak, jak nam by się chciało. Nazywam się Olek i tutaj szczerze rozmawiamy o tatuażu. No i pierwsze, od czego najlepiej by było zacząć, to wybór stylistyki, tak? W której stylistyce będziemy się tatuować? Jaką część ciała lub całe ciało może? I tu najlepiej rozejrzeć się dookoła nas. Może nasi koledzy, znajomi, rodzina posiada tatuaże w różnych stylistykach, nieważne. Lub może ktoś już ma dokładnie tą stylistykę, która przypadła nam do gustu i chcielibyśmy mieć coś podobnego w tym samym klimacie. Możemy sobie obczaić cały internet oczywiście. Dzisiaj możliwości są nieograniczone, Instagram, Google, wszystko. Wybierzmy tą jedną, która przemawia do nas najbardziej. I bądźmy pewni tego, że różnorodność tej stylistyki tak samo już jest nam znana. Szukając tatuatora, zdecydujmy się, czy chcemy, żeby ten tatuator zrobił nam tylko jeden tatuaż, czy chcemy spędzić z tym tatuatorem może jedną, dwie, trzy sesje, a może już wybieramy sobie tatuatora na lata. Szukając tatuatora, oczywiście zderzymy się z naszymi oczekiwaniami wobec tej osoby. I tutaj musimy bardzo dobrze określić, jakie te oczekiwania są. Szukamy tatuatora tylko dla wykonania pełnej stylistyki, czyli szukamy osoby, która poprowadzi cały proces w warunkach sterylnych, wszystko będzie zdezynfekowane i tatuaż będzie wykonany ładnie i skutecznie i tyle. Lub może szukamy jakiejś specyficznej osoby i chcemy wykonać tatuaż tylko u tego tatuatora, bo przemawia ta osoba do nas i tyle. Lub może chcemy skorzystać się z tatuatora jako z narzędzia, które pomoże nam dotknąć jakiejś filozofii dookoła tatuażu, dotknąć jakiejś historii lub dotknąć jakiejś myśli. Albo przeprowadzić może nawet cały rytuał dookoła tatuażu, czemu nie? Wyobraźmy sobie, czy może ten tatuator być dla nas przyjacielem na godzinę, na dzień, na jedną sesję, na dwie lub może na lata, w zależności od tego, jaką stylistykę wybraliśmy oczywiście, tak? I jak chcemy, żeby nasza przygoda z tatuażem się potoczyła. Nie jest ta osoba dla nas toksyczna, jesteśmy w stanie z tą osobą spędzić ten jeden dzień i nie zwariować, a wyobraźmy, że tatuujemy się z nim lub z nią miesiąc, 2, 3, rok. Czy damy radę wytrzymać tą osobę, czy nie? Jednocześnie nie zapominajmy o tym, że tak samo to działa i w drugą stronę. No dobra, już jestem zdecydowany, podjąłem wiele decyzji, są one poprawne, już jestem pewien wszystkiego, co chciałbym mieć na swoim ciele. Gdzie wpisywać? Która platforma będzie lepsza dla mnie? Nie ma takiej platformy. Na dzisiaj, na całe szczęście, posiadamy tych platform wiele i każda jest super. Naprawdę każda jest zajebista i z każdej można wyciągnąć jakiś kawałek wiedzy, jakiś tatuaż sobie podpatrzeć i natrenować swoje oko. Korzystajmy nawet z tego Google Mapsa, wpisując sobie studio tatuażu i zobaczmy wszystkie studia, które wokół nas. Zobaczmy wszystkie studia, które są w naszym mieście, w miastach obok, w państwach obok, jeśli pozwala nam na to budżet oraz możliwości, więc korzystajmy z każdej wiadomej nam możliwości wyszukiwania tatuatorów. Takimi samymi możliwościami są nasi znajomi, nasi przyjaciele i nasza rodzina. Może ktoś już posiada tatuaże, ktoś może nam coś polecić, ale zawsze sprawdzajmy te polecenia. Obczailiśmy już cały internet, byliśmy wszędzie, na każdej stronie internetowej studia, cały Instagram już jest nam wiadomy, Google Maps, wszystko, ChatGPT już nam nie konkurencja. Wiemy wszystko, ale mamy 100 tatuatorów. I co teraz? Skróćmy tą listę i wybierzmy z tych 100 tatuatorów 10 lub może nawet 5 i skupmy się teraz tylko na tych 5. Przeanalizujmy ich Instagram. Instagram dzisiaj weźmijmy na to, że jest najbardziej popularniejszą platformą ze wszystkich mediów społecznościowych, gdzie tatuator może się lokalizować.
weźmijmy sobie i wybierzmy jedną osobę pośród tych 10 lub 5, co wybraliśmy już wcześniej i zacznijmy tą analizę. Pierwsze co, moim zdaniem oczywiście, tutaj jest tylko i wyłącznie moje zdanie, nie narzucam niczego w ogóle, możecie wybierać sami, posługiwać się swoimi technikami, jak Wam będzie wygodnie. To prace zagojone. Spójrzmy na to, jak wyglądają świeżo zrobione prace tuż po sesji od razu i spójrzmy na to, jak ta sama praca może lub jakaś inna wygląda już po zagojeniu. Najlepiej minimum po 2 latach lub po 3 latach nawet, ponieważ nie robimy tatuażu na dzisiaj, na ten rok, na ten sezon, robimy tatuaż na zawsze, tak? Jesteśmy już dość zdecydowani dobrze na to, żeby ten tatuaż mieć już do końca życia. Jak rozróżnić jednak, tak? Może tu w sumie być pytanie, jak zrozumieć, że ta praca jest zagojona, a tu nie. Podam Wam tutaj teraz przykład. Tu widzimy wyraźnie wykonany tatuaż. Kolory są nasycone bardzo i po drugiej stronie tu od razu widzimy, że ta skóra zmatowiała. Kolor już nie jest tak samo kontrastowy, już nie jest tak samo wyrazisty i ta skóra wygląda i te kolory wyglądają zupełnie inaczej. Następnym punktem, na który trzeba byłoby też zwrócić uwagę, to są filmiki. Tak, spójrzmy i rozejdźmy się, czy są filmiki, które przedstawiają nam tatuaże. Dlaczego te filmy są tak ważne? Ponieważ filmy nie każdy tatuator po prostu nawet umie obrabiać, tak? Czyli na filmie bardzo ciężko jest ukryć jakieś wady w tatuażu i tak samo film pozwala nam rozejrzeć się trochę szerzej dookoła tego tatuażu. Co znaczy rozejrzeć się, co mam na myśli, tak? Rozejrzeć się dookoła tego tatuażu. Będziemy w stanie zobaczyć, jak ten tatuaż się załamuje, kiedy ta ręka się porusza, noga, cokolwiek. Będziemy w stanie zobaczyć, jak ten tatuaż nam po prostu się prezentuje z całym człowiekiem, jeśli będziemy widzieli na tym filmie oczywiście całą osobę, tak? Trzecim i niemal ważnym punktem, nie każdy tatuator posiada takie zdjęcia, ale moim zdaniem zajebiście by było coś takiego mieć na swoim profilu, to są zbliżenia zagojonych tych samych tatuaży lub nawet świeżych. Przy bardzo bliskim zbliżeniu lub nawet tym samym makro, najlepiej makro oczywiście, tak, będziemy mogli spojrzeć na ostrość tych konturów, na ostrość tego wypełnienia. Jakiś wynik można zrobić oczywiście i z świeżego tatuażu, ale to jest bardzo trudne. Ocenić to może raczej tatuator, czyli tatuatora mógłby ocenić ze świeżej pracy, czy ona jest od razu tutaj dobrze wykonana, czy nie. Obczajmy sobie, czy nie są zbliżenia zagojonych tatuaży. I następnym, chyba już ostatnim punktem będzie konsultacja. I moim zdaniem konsultacja jest najważniejszym punktem wśród wszystkich, ponieważ rozmowa osobiście z tą osobą, która będzie nas tatuować, da nam o wiele więcej niż pisanie się w internecie. Przez internet nie jesteśmy w stanie ocenić, z jaką emocją jest ta wiadomość wysłana, w jakim humorze był ten tatuator, tak, który jest to odcinek dnia, tak, kiedy się piszemy i tak dalej. Więc osobiście, spotykając tą osobę, jesteśmy w stanie też poznać otoczenie, w którym on pracuje. Czy wszystko jest czyściutko, możemy się rozejrzeć i zobaczyć, czy jest wszystko zdezynfekowane, sterylnie. Jak nie znamy się, gdzie patrzeć, podpytajmy tą osobę. My jesteśmy dla Was, żeby pomóc, a nie zniechęcić do robienia tatuażu, więc raczej tatuator udzieli każdej odpowiedzi. Wszystkie nurtujące pytania, które mamy u siebie w głowie, zadajmy tatuatorowi i zobaczmy, jak potoczy się cała konwersacja. Tak? Czy będzie nam przyjemnie przebywać z tą osobą w jednym pomieszczeniu, czy nie? I dalej podejmujmy decyzję. Też spoko opcją są konwenty tatuażu. Co oni nam dają? Nie dadzą nam aż tak tyle jak konsultacja prywatna z tatuatorem, ale też jesteśmy w stanie zobaczyć wielu tatuatorów, którzy posługują się może tą samą wybraną poprzez nas stylistyką, tak? Czyli wybraliśmy, załóżmy, old school, tak? I tu jest jedno, drugie, trzecie, piąte stanowisko i na każdym stanowisku może być nawet po parę tatuatorów. Weźmijmy się i skorzystajmy z tej możliwości. Pójdźmy, porozmawiajmy z tą grupą, wybierzmy tego tatuatora i sobie wyciągnijmy go na słowo jakieś, zagadajmy do niego. Zagadajmy do innych tatuatorów, którzy w innej stylistyce pracują. Po prostu spójrzmy na ich punkt widzenia, co oni sądzą w ogóle o tym tatuażu, dlaczego tatuują i tak dalej. Po prostu wszystkie pytania nurtujące, nienurtujące, wszelkiego rodzaju pytania, co mamy u siebie w głowie, możemy mieć na nie odpowiedzi na konwencie tatuażu. Każdy tatuator jest tam po to, żeby się reklamować, żeby się rozmawiać z klientami, a nie tylko przyjść, potatuować i pójść sobie. Jest to giga impreza dookoła jednego celu, którym jest tatuaż.
No i na podsumowanie. Moim zdaniem tatuator to zwierciadło po prostu Twoich myśli oraz wizji co do tatuażu na Twoim ciele. To jest stylista, jednocześnie i krawiec Twojej garderoby, który specjalizuje się tylko i wyłącznie na jednym ubraniu, które będziesz nosił już do końca życia. Więc wybierając tatuatora, poświęćmy temu naprawdę nie jeden wieczór. Poświęćmy temu wiele godzin pracy, może miesiące, a może nawet lata. No i co? I życzę każdemu powodzenia i życzę każdemu znaleźć tego jednego tatuatora, który przeprowadzi Was przez podróż z tatuażem, który zrobi Waszą przygodę z tatuażem przyjemną oraz bezpieczną. I widzimy się w następnych odcinkach.